To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To, co zdarzyło się w ostatnich dniach w Afganistanie, zaskoczyło wszystkich na świecie, poza talibami. W ciągu zaledwie 9 dni, powtórzmy 9 dni, talibowie zdobyli wszystkie afgańskie miasta i obalili rząd w Kabulu. A wszystko to działo się, gdy wojska NATO nie zdążyły jeszcze nawet całkowicie wycofać się z Afganistanu. Klęska afgańskiej armii, dotychczasowych afgańskich władz oraz blamaż Stanów Zjednoczonych i NATO dla Afgańczyków oznacza początek nowej ery. Wielu z nich obawia się, że będzie to czarny rozdział w historii kraju i w historii ich życia. Dziś w podcaście Świat powiemy o tym, co stało się i co wciąż dzieje się w Afganistanie. Niedziela była kulminacją tego, co w Afganistanie działo się od kilkunastu dni. Talibowie zdobywali coraz to nowe tereny w kraju. W pewnym momencie weszli do miast, a przerażona afgańska armia, z wyjątkiem Kandaharu, Heratu i Lashkar-Gah, poddawała się i uciekała. Każdego dnia bojownicy dodawali do listy kolejne zdobycze, aż w sobotę wieczorem jasne stało się, że lada moment wejdą do Kabulu. W niedzielę rano pojawili się na przedmieściach stolicy. Kilka godzin później prezydent Afganistanu Ashraf Ghani uciekł z kraju, a talibowie weszli do pałacu prezydenckiego. Świat obiegły zdjęcia kilku bojowników siedzących przy stole w prezydenckim gabinecie. W poniedziałek na ulicach w Kabulu pojawiły się już posterunki kontrolne, a na lotnisku w Kabulu trwała chaotyczna i dramatyczna ewakuacja Amerykanów i Europejczyków. Afgańczycy z Kabulu pochowali się w domach ze strachu przed tym, co może nadejść. Od razu pojawiły się plotki, że talibowie przeszukują domy, by złapać tych, którzy pracowali dla dotychczasowych władz i dla Amerykanów. Talibowie mieli mieć nawet gotową listę z nazwiskami takich osób. Dopiero gdy dowódcy talibów oficjalnie tego zabronili, Afgańczycy z Kabulu nieco się uspokoili. Abdul Mukid Arainfar mieszka w Kabulu i jest działaczem organizacji praw człowieka. Jako jeden z nielicznych Afgańczyków zdecydował się opowiedzieć mi o tym, co dzieje się w mieście. Dzisiaj już ludzie wyszli na ulicę, ale są potwornie przestraszeni. Widziałem dużo kobiet koło 30. W mieście czuje się strach, bo wszyscy pamiętają, jakich zbrodni dokonywali talibowie. Niestety ludzie wciąż mają przed oczami ich okropne twarze. Wszyscy chcielibyśmy, aby mimo tak nieoczekiwanego obrotu sprawy nasze życie się zmieniało. To wszystko sprawia bowiem, że w najbliższym czasie Afganistan czeka wiele nowych problemów. Wszyscy martwimy się o to, co będzie. Nie wiemy, czy za miesiąc ten kraj będzie jeszcze taki sam, biorąc pod uwagę to, co działo się w przeszłości w czasie władzy talibów. Nie wiemy, czy mamy jeszcze jakąkolwiek przyszłość przed sobą. Niestety przegraliśmy tę wojnę i nie wierzymy w zapewnienia talibów. Nie wierzymy w to, co publikują w mediach społecznościowych. W ogóle nie wierzymy tym wszystkim, którzy piszą, że wszystko będzie dobrze. Abdula Mukita zapytałem też o nieodległą od Kabulu Dolinę Panshiru. To legendarne w Afganistanie miejsce, jedyne, które 2 dekady temu pozostało niezdobyte przez talibów. To miejsce legendarnego komendanta polowego Ahmada Shaha Masuda, największego niegdyś wroga talibów. Teraz jego syn oraz obalony wiceprezydent Afganistanu ogłosili, że zakładają ruch oporu przeciwko talibom. Myślę, że teraz wielu ludzi straciło ochotę do działania. Oni raczej próbują pogodzić się z rzeczywistością i jakoś przystosować do tego, co mamy. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że część osób chce wstąpić do takiego ruchu oporu. My, Afgańczycy, chcemy bowiem sami decydować o swojej przyszłości. Chcemy, aby w budowaniu kraju ważną rolę odgrywali ludzie, którzy są najlepsi, najbardziej aktywni, pracują czy to w mediach, czy w innych miejscach i potrafią krytycznie patrzeć na to, co działo się choćby w ostatniej dekadzie. Gdy chodzi o sam Panjshir, to jest to bardzo ważne miejsce w Afganistanie,
Afganistanie. Teraz pewnie jeszcze nic tam się nie wydarzy, ale kiedyś, kto wie, ludzie z pewnością zbiorą się, nawet jeśli nie w Panszirze, to w innym miejscu. Abdulmukid Arainfar, mieszkaniec Kabulu i afgański działacz organizacji praw człowieka. Już za chwilę zapytamy o niepewną przyszłość Afganistanu, ale najpierw zaproszę Was na nasze konto na Instagramie. Tam znajdziecie kilka zdjęć z Kabulu, tego z poprzedniej epoki, czyli sprzed powrotu talibów. Nasz profil nazywa się oczywiście Świat_The World. Polubcie nas i podawajcie dalej. To jest podcast Świat. Afganistan musulman millat da daga drono fathu mubaraki waju. Afgańscy talibowie to ruch, o którym świat usłyszał w latach 90. XX wieku. Wywodzą się oni z mudżahedinów, czyli afgańskich bojowników, którzy jeszcze w latach 80. walczyli z radziecką Armią Czerwoną, która okupowała Afganistan. Gdy Sowieci wyjechali, doszło do bratobójczych walk różnych frakcji. Kiedy przez Afganistan przetaczała się brutalna wojna domowa, talibowie ruszyli na podbój kraju. Do kolejnych miast wkraczali jako szeryfowie, którzy obiecali zrobić porządek w kraju i zaprowadzić pokój. Po 2 latach zdobyli Kabul i władzę w kraju. Wprowadzili surowe prawo szariatu. Kobietom nie wolno było się uczyć ani pracować, a z domu mogły wychodzić jedynie w towarzystwie mężczyzn. Zakazane były muzyka, kino czy książki. Za drobne przewinienia czekały surowe kary, a publiczne egzekucje były na porządku dziennym. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. Gdy po atakach na World Trade Center Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan i obaliły talibów, znów można było czytać książki czy słuchać muzyki. Kobiety zostawały parlamentarzystkami, ministrami i zakładały swoje własne firmy. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? Ale po 20 latach i po umowie z talibami podpisanej przez swojego poprzednika Donalda Trumpa, prezydent USA Joe Biden postanowił o całkowitym wycofaniu się wojsk amerykańskich oraz NATO z Afganistanu. Talibowie rozpoczęli ofensywę i zdobyli Kabul, wracając do władzy po 20 latach. Wszystko, co USA, NATO, ale i sami Afgańczycy osiągnęli, wydaje się odchodzić w przeszłość. Z ulic zniknęły plakaty z kobietami, mężczyźni nie noszą już dżinsów, a prezenterzy w niektórych stacjach telewizyjnych zaczęli nawet zakładać turbany. Mimo wszystko nie przypuszczałam, że to się wszystko tak szybko skończy. Ludwika Włodek jest reporterką i wykładowcą Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka miesięcy temu była w Afganistanie. Moje rozmowy z moimi rozmówczyniami, bo głównie z kobietami rozmawiałam, wszystkie były zdominowane przez tę, że talibowie dojdą do władzy, jak Afganistan zostanie już do końca opuszczony przez Amerykanów. Ale raczej była to taka obawa, że talibowie zostaną dokooptowani do rządu, że go zdominują, że będzie zmieniana konstytucja w taki sposób, żeby odpowiadała talibom, że zostaną z niej wykreślone te paragrafy gwarantujące na przykład równość kobiet wobec prawa. Natomiast chyba nikt nie przypuszczał, że stanie się to tak szybko. Ja pamiętam, nawet rozmawiałam z niektórymi moimi rozmówczyniami, zwłaszcza tymi starszymi, które pamiętały czasy jeszcze Nadżiba i tych negocjacji prowadzonych z mudżahedinami pod auspicjami sowieckimi i to, jak te negocjacje upadły, kiedy Sowieci wyszli z Afganistanu. Ale przypominam, że rząd Nadżiba utrzymał się jeszcze do 1992 roku, a tutaj wszystko się potoczyło po prostu znacznie szybciej. Widzieliśmy bardzo dużo takich filmów w internecie przesyłanych przez Afgańczyków, afgańskich dziennikarzy również, pokazujących, że ludzie na północy, czyli w regionach, które wcale talibom nie sprzyjały, bo to są inne etnicznie regiony, witali tych talibów z otwartymi ramionami. Co się takiego stało, że nagle talibowie są dobrzy? Czy ludzie już mieli dość tego chaosu, bałaganu, tak jak w 1996 roku? Czy twoim zdaniem to, że część ludzi wspiera talibów, to wspiera dlatego może, że się boi i woli ułożyć się z nową władzą? Wiesz co, mi się wydaje, że te powody są bardzo różne. To też nie jest tak, że wszyscy przywitali talibów z otwartymi ramionami, bo wtedy na przykład nie byłoby tysięcy uchodźców wewnętrznych w Kabulu, którzy uciekli z prowincji zajętych przez talibów parę dni wcześniej. Część ludzi rzeczywiście się cieszyła. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy cieszyła się bardzo dlatego, bo po prostu popiera talibów, czy na przykład okazywała radość, bo się bała nie okazywać jej. Tak jest na każdej wojnie.
że ludzie mają różne strategie przetrwania po prostu. No i często przyłączają się do tej zwycięskiej siły po prostu w obawie o własne bezpieczeństwo. No, trzeba zrozumieć Afgańczyków, którzy przeżyli, to jest 40 któryś, tak, drugi zdaje się, rok wojny w tej chwili. No to jest naprawdę bardzo dużo, bo to są kolejne pokolenia, które rosną w cieniu wiecznych zabójstw. W każdej afgańskiej rodzinie są ofiary, w każdej afgańskiej rodzinie jest ktoś, kto został zabity, kto został zamęczony, kto przepadł bez wieści. Natomiast ten Afganistan, który mieliśmy, ta Islamska Republika Afganistanu, ona nie spełniła nadziei w nich pokładanych. Była ogromna korupcja rządu, armia źle zorganizowana, wreszcie to poczucie takiego zdradzenia przez Amerykanów, że Amerykanie najpierw wycierali sobie usta, czym się dało, prawami kobiet, demokracją, a później po prostu uciekli w zasadzie z Afganistanu, mimo że talibowie nie spełnili tych warunków, bo nie było żadnego zawieszenia broni. Więc wszystko po trochu pewnie stoi za tym, że ta klęska armii i rządu była tak szybka i że niektórzy ludzie prosili gubernatorów swoich prowincji, żeby ci się poddali, po to właśnie, żeby uniknąć rozlewu krwi. A część Afgańczyków oczywiście naprawdę sympatyzuje z taką wizją Afganistanu i z taką wizją prawa, jak mają talibowie, ale wydaje mi się, że raczej mniejsza niż większa. Że nawet ci, co są konserwatywni, którym nie podobają się zachodnie porządki, no to jednak chyba nie marzą o tym, żeby z powrotem wysadzać posągi Buddy w powietrze czy kamienować kobiety na stadionach. Powiedz, ci znajomi, z którymi ty rozmawiasz, masz kontakt powiedzmy od niedzieli, od czasu, kiedy talibowie weszli do Kabulu, co oni mówią? Czy oni się tylko boją? Czy są sfrustrowani? Jak to jest? Wszystko. Ludzie są... Dosłownie przed chwilą dostałam wiadomość od dziewczyny, którą tak naprawdę znam bardzo pobieżnie. Rozmawiałam z nią może 2 razy w życiu. Ona jest lekarką, pochodzi z Kandaharu, uciekła z Kandaharu po tym, jak na jej ojca był zamach przeprowadzony przez talibów kilka lat temu. Poznałyśmy się w 2016 roku w Kabulu i ona teraz mnie po prostu błaga, żebym przesłała jej dokumenty do polskiej ambasady. Nawet chyba nie wie, że nie ma polskiej ambasady w okolicy, że najbliższa jest w Delhi albo w Taszkencie. Prosi mnie, żeby załatwić jej wizę. Pisze, że współpracowała z UNAMą, czyli z tą misją ONZ-u w Afganistanie. I takich ludzi jest pełno. Ja jednocześnie jestem zaangażowana w zorganizowanie wyjazdu dla kilku innych osób z Afganistanu. To są osoby, które współpracowały z Polakami. No wszyscy mają poczucie z jednej strony zawodu, złości, z drugiej strony naprawdę obawy o własne życie. Ja na przykład bardzo dużo znam środowiska Hazarów, którzy mają szczególny powód, żeby się obawiać talibów, dlatego że talibowie już robili czystki etniczne Hazarom. Hazarowie uchodzą w oczach Pasztunów za taką gorszą ludność, przez to, że są szyitami, są właściwie znienawidzeni przez talibów. Zresztą w ostatnich latach większość zamachów w Kabulu, na przykład to były zamachy, które były na hazarskie dzielnice. Teraz siedzą w domu, są w miarę bezpieczni, ale boją się, że za tydzień talibowie zaczną chodzić po domach i robić po prostu czystki. Od talibów, właśnie a propos tych czystek, o których mówisz, usłyszeliśmy, że jest nakaz, żeby nie chodzić po domach, żeby nie zabierać broni. Co więcej, talibowie mówią, że zapraszają kobiety do udziału w rządzie. Bardzo takie niespotykane jak na talibów deklaracje. Czy myślisz, że takim deklaracjom, które nie pierwszy raz się pojawiają, czy im można wierzyć, czy nie? No ja bym im raczej nie wierzyła i przyznam, że większość moich afgańskich znajomych też nie wierzy w te deklaracje. To znaczy talibom zależy na tym, żeby świat uznał ich rząd. Zresztą już dostali przemówienie Bidena, w którym Biden powiedział, że świetny moment i bardzo się cieszy, że się wycofał. I talibowie nawet w czasie negocjacji, które były prowadzone z rządem afgańskim, mówili różne rzeczy różnym osobom. Czasem mówili, że są przeciwko edukacji kobiet, komuś tam powiedzieli, że są jednak za edukacją kobiet, byle w burkach czy tam w hijabach. Teraz mówią, że owszem, zachęcamy kobiety do powrotu do pracy, no bo zdają sobie sprawę z tego, że państwo po prostu i tak przestało funkcjonować na parę dni, a jak dłużej się ten chaos utrzyma, to będzie taki kryzys, z którym oni sobie po prostu nie poradzą. Ale ja bym nie wierzyła w te wszystkie zapewnienia, bo skoro im się tak podobają wyemancypowane kobiety na stanowiskach, no to po co, przepraszam, obalali ten rząd? Ludwika Włodek, reporterka i wykładowczyni Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Tradycyjnie na koniec przypominam, że premierowych odcinków można słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, takich jak Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher.
Wszędzie tam możecie zostawić recenzję tego podcastu. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku pod nazwą Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube także pod nazwą Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów również premiery filmowe w każdy piątek. A za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.